myśmy rozpoczęliśmy taką akcję pisania skarg. Robotnicy pisali skargi na tortury, no bo okazało się, że torturowano ich niesamowicie. Straszliwie. W związku z tym, żeśmy organizowali, każdy pisał skargę, skargi wysyłało się do prokuratury. Na to UB odpowiedziało taką akcją, że łapało tych klientów naszych, zamykało, grożono im, przekupywano ich. I jedno, i drugie. Grożono torturami, przekupywano. No i człowiek pisał, że nieprawdą jest to tam napisał, natomiast napisał to dlatego, że dostał tam 500 zł od koru, czy 1000 zł od koru. Niesłychanie częste było takie, że przychodził do nas list: panie Kuroń, nie chcę waszych żydowskich pieniędzy, zwracam wam niniejszym 500 zł, co znaczyło, że dostał 1500 dla niego, 500 na wysłanie nam, że nie chce żydowskich pieniędzy. Przy czym człowiek wychodził, momentalnie przyjeżdżali do niego nasi ludzie. I oni natychmiast siadał i natychmiast zaczynał pisać. I pisał, że to nieprawda, że wymuszono, że dano mu pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Po czym myśmy to ogłaszali, zapraszali dziennikarzy. Oni znowu brali człowieka i taki był Wiata z Radomia, niesłychanie ostro torturowany człowiek, który 4 razy tak odwołał. Wreszcie poszedł z Siłonowickim do prokuratury i tam bardzo ostro Siłonowicki powiedział, że tak dalej być nie może i to rzeczywiście poskutkowało, ale poskutkowało raczej co innego. W pewnym momencie, jakśmy się połapali, że tak idzie ta akcja, to doszliśmy do wniosku, że trzeba wobec tego iść do przodu, czyli wystąpić z inną akcją przeciw nim. I wystąpiliśmy z akcją o ukaranie winnych. Myśmy to mieli cel i wśród tych 5 celów KOR-u było uwolnienie więźniów, przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, ukaranie winnych, ale żeśmy tym ukaraniem winnych się nie zajmowali specjalnie. Natomiast w tym momencie postanowiliśmy rozpocząć, daliśmy oświadczenie KOR-u, w którym KOR pisał o torturach, o tym, że się teraz wymusza cofanie zeznań, o tym całym bezprawiu policyjnym, o tym, że jest na to jedyna rada ukarać winnych i że domagamy się ukarania winnych i wzywamy wszystkich ludzi o pisanie listów. Daliśmy takie oświadczenie i zaczęła się opera. I tu się zaczął taki spór, bo właśnie, jak ten mechanizm miał funkcjonować? Funkcjonowało to na zasadzie, każdy, kto chce współpracować, współpracuje. Ten przynosi 5 zł, ten bierze komunikat, przepisuje. Jak ktoś bierze komunikat, przepisuje, to zwraca 2 egzemplarze. Jeżeli jeden zwraca 2 egzemplarze, taka zasada, płaci. Ale wreszcie tacy są, co się zgłaszają do jeżdżenia w teren do Radomia Ursusa. Oni jeżdżą, prawda? No ale śpiewa o tym bardzo pięknie Janek Kerus w swojej piosence. Czerwony Radom, pamiętam jeszcze, jak zbite pałką ludzkie plecy. Otóż jest taka historia. No ale kto tu jest kto tu rządzi? Czy KOR rządzi? Więc KOR nie rządzi, KOR reprezentuje. KOR jest czapką reprezentującą. No więc póki zbiera pieniądze, zdaje sprawozdania, to wszystko jest w porządku. Ale jak daje takie oświadczenia, w którym wzywa do zbierania podpisów, to ludzie nam mówili, z grupy radomskiej zwłaszcza, pamiętam, bo oni się strasznie buntowali, to pamiętam świetnie Zbyszek Romaszewski i Stefan Starczewski, niesłychanie mocno mówili: ludzie, jak wyście wydali takie oświadczenie, to co to znaczy? To znaczy, że my teraz musimy zakasać rękawy i zacząć zbierać podpisy. Po prostu my nie pozwolimy, żebyście wydali oświadczenie i oświadczenie poszło w próżne i nie było za nim podpisów. Trzeba te podpisy organizować, prawda? No a to znaczy, że my będziemy robić nie to, tylko co innego. No to jest ten spór o władzę, bo jakby nie było, KOR zbierając informacje, organizując pewne działania i poddając pewne podpisy i wydając komunikaty i oświadczenia, stawał się władzą, a nie tylko przedstawicielstwem. Z jego decyzji wynikały konsekwencje dla różnych ludzi. Chociaż przestrzegano w żelazny sposób zasady, że ci, co drukują te wszystkie komunikaty, to oni są że każda grupa jest w pełni samodzielna i podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie swojego działania. Może będzie dorobek walterowski. Tyle pracy, tyle władzy, ile pracy. Natomiast KOR reprezentuje. Nie jest władzą, ale konsekwencje ponosi. Żeby to rozstrzygnąć w sposób demokratyczny, to by należało wprowadzić zasadę przynależności. Ale przed tym, żeśmy się niesłychanie bronili, bo jest to zasada ograniczająca.
na miejsce tych setek tysięcy współpracowników, dziesiątek tysięcy, a nawet może setek tysięcy współpracowników, mielibyśmy, przesadzam, ale no gdzieś kilkadziesiąt tysięcy tego na pewno w sumie było. Natomiast jakbyśmy mieli zebrać tych, kto przystąpią, to by się okazało, że nas jest 120, 150, 300 góra. I tego zrobić oczywiście nie można. No niemniej tą całą akcję żeśmy kręcili i w tym samym czasie i ona się toczyła. Te podpisy spływały, zaczęliśmy od profesorów, intelektualistów, różni artyści, tacy znani artyści estrady, co miało olbrzymie znaczenie dla szerokiego odbioru, żeśmy tam władowali. I równocześnie w Ursusie rozpoczęto bardzo interesującą akcję w obronie kolegów wyrzuconych. Tam zebrano 1500 podpisów chyba, ja już nie pamiętam, może 3. W każdym razie była to niesłychany numer, bo to był już początek samoorganizacji robotniczej. Z tego numeru byliśmy niesłychanie dumni.